Witam wszystkich. Wymiana łożyska przedniego BMW 46. Analogicznie będzie w wielu innych starych BMW-kach. Łożysko oczywiście zintegrowane z piastą. Jak widać, ja tu mam łożyska firmy FAG i takie polecam, takie szły na pierwszy montaż. Wiem, że jest dostępnych wiele tańszych zamienników, ale niektóre potrafią paść po dosłownie kilku tysiącach kilometrów, także jeżeli planujemy auto jeszcze trzymać i jeździć nim dłużej, no to lepiej raz kupić coś takiego i to już nam wystarczy do końca życia auta. Także zdejmujemy koło. I tutaj jest taki kapselek ochronny. W zestawach FAGa jest nowy, także ja się nim nie będę przejmował. No i pod spodem mamy taką wielką nakrętkę, ona będzie zaklepana w jednym miejscu, trzeba to sobie oczywiście odbezpieczyć. No i potrzebujemy wielką nasadkę rozmiar 46. No i trzeba to jakoś odkręcić, także bierzemy felgę, wyciągamy kapselek, jeżeli akurat jest, przykręcamy koło, puszczamy samochód. Blokujemy koło albo ktoś naciska hamulec, no i można w ten sposób. Albo jeśli mamy jakiś ciężki sprzęt. No i trzeba oczywiście zdjąć hamulce. Można odkręcić samo jarzmo i cały zacisk z jarzmem zdjąć jako jedną całość. No i zdjąłem tarczę, widać jak to łożysko się już rozpada po odkręceniu tej nakrętki. Koło nie latało na boki, no ale po 20 latach te łożyska i tak już mają prawo być zmienione. Jest szansa, że takie stare łożysko zejdzie wręcz palcami. Można też pomóc jakimś ściągaczem. No i tutaj mamy osłonę tarczy hamulcowej, z tyłu jest czujnik ABS-u, także uważamy na niego. No i tutaj jak widać została nam połówka bieżni łożyska, no i z tyłu jest jeszcze taka osłona przeciwpyłowa. Ta osłona się trzyma na 3 śrubkach. Te osłony są zrobione z aluminium, dlatego się trzymają dłużej niż te z tyłu. W zasadzie nie trzeba tego zdejmować, ale żeby lepiej podejść jakimś ściągaczem, żeby zdjąć tą resztkę łożyska, dobrze jest sobie to ruszyć. Tutaj ją jeszcze trzyma ta osłona przeciwpyłowa z tyłu. No ta moja to już totalny próchno, a nowa jest w zestawie, także też wystarczyło lekko dogiąć, żeby się jej pozbyć. Trochę nieuważnie przygiąłem tą osłonę śrubokrętem, ale to się zateguje. No i została ta połówka bieżni, też może wyjść palcami, jeżeli nie wyjdzie, na takie okazje jest coś takiego, tak zwany ściągacz do łożysk, czy też odklejacz uniwersalny się to czasami nazywa. No i została nam goła zwrotnica, można sobie tam coś oczyścić, oskrobać rdze i tak dalej. Uważamy na ten czujnik ABS-u. No i tutaj mam stare łożysko, jeszcze oryginalne, jak widać FAG Germany, teraz już jest FAG Slowakia. I też się spotkałem z pytaniem, czy można zmienić samo łożysko, a piastę zostawić. Z drugiej strony często w sklepach jest napisane, że to jest łożysko zintegrowane z piastą. No i jak widać tak właśnie jest, kulki jadą sobie po tej bieżni zewnętrznej, która jest jednocześnie częścią tego samego metalu co piasta, także po prostu jest to jeden element, nie da się tego wymienić na części. No i jesteśmy gotowi do zakładania, pamiętamy o tej tarczy. Osłona przeciwpyłowa nabita na takie szersze miejsce, nawet jak nie dobijemy jej do końca, no to łożysko i tak ją tak naprawdę dociśnie. Upewniamy się, że pała jest czysta. No i trzeba nowe łożysko wcisnąć. Oryginalnie jest do tego przyrząd BMW, którego oczywiście nikt nie będzie miał. Jak ktoś ma tokarkę, to może sobie taki dotoczyć. On się tutaj łapie o ten gwint i wciska łożysko. Natomiast my sobie garażowo poradzimy oczywiście młotkiem. Potrzebujemy taką tulejkę, która nam się zaprze o wewnętrzną bieżnię łożyska, tylko i wyłącznie o wewnętrzną. No i żeby miała dość miejsca na ten wystający czop. Kropelka oleju nie zaszkodzi, byle tylko nie na ten gwint. Możemy się jeszcze jakoś wspomóc. Tutaj mam tak zwaną puszkę sprężonego powietrza do komputerów. Oczywiście to z powietrzem nie ma nic wspólnego, także nie wdychamy. Ta folia jest tylko po to, żeby skroplona woda nie została mi na tym metalu.
No i łożysko na miejscu, jak widać ono wciąż może wyjechać w drugą stronę, także nie szarpiemy. No i jak widzieliśmy, ono się zapiera o ten poszerzony kawałek metalu, także nie da się go wbić za mocno. No i trzeba dokręcić, ja tutaj założyłem tarczę i koło, jeszcze auto jest w górze, dociskamy tyle ile się da, żeby sensownie docisnąć. No i trzeba tą nakrętkę dokręcić momentem 290 Nm, czyli krótko mówiąc trzeba dopierdolić. Ja tutaj mam taki klucz wychylny, nie jest on może zbyt dokładny, ale na takie zastosowanie w zupełności wystarczy. Jak nam pokaże te 300 Nm, to też będzie ok. Te bieżnie w łożysku i tak się o siebie zapierają, więc jak dokręcimy par newtonometrów więcej, to się nic nie stanie. No i łożysko mamy przykręcone, piasta nowiutka. Jeżeli mamy czujnik zegarowy, no to można zmierzyć bicie piasty, powinno być poniżej 200. Jeżeli nie mamy, no to trudno. Tak czy siak wszystko gotowe, możemy zabezpieczyć tą nakrętkę. No i ostatnią rzeczą jest ten kapselek. Tutaj należałoby użyć tak zwanego anaerobowego uszczelniacza. Od biedy, jak ktoś nie ma, no to może użyć silikonu, byleby nie był kwaśny, żeby nie powodować tutaj korozji. No i nowe łożysko na miejscu, piasta nowa, teraz tylko pozostaje złożyć hamulce. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.